Pokój dobro? Pokój dobro. Tak jest. Dzisiaj Jeszcze pytanie odnośnie komar imprez, lata. to znaczy Lubimy imprezy. czy teraz, bo Czy nie? pamiętacie, mówiliśmy o tym, czy prowadzenie sklepu alkoholowego jest grzechem, czy upicie się jest grzechem. No i w kontekście tych problemów, dylematów związanych z alkoholem padło pytanie, czy zorganizowanie imprezy, na której wiem, że ktoś się upije, tak, czy to jest grzechem? Znaczy z samego założenia robienie tych imprez czysto, Nie, bo alkoholowych takich, no. jakby tam problem wyniknął tego rodzaju, nie czy jeżeli ktoś przyjdzie, być może się upije, tylko jeżeli ja wiem, że ludzie przychodzą po to, żeby się spić, nie? To No. czy jeżeli ja mam, czy ja grzeszę organizując imprezę, na której ktoś przychodzi z założenia, że się po prostu spije. No i ja tę możliwość daję, tak? No ja ją organizuję, nie? No, bo ja organizuję. Oczywiście, że jest to coś złego. Tutaj nie ulega wątpliwości. Jest wiele różnych imprez i są imprezy z alkoholem, ale to nie oznacza, że ten alkohol ma być nadużywany. A jeżeli wiem, że ktoś nadużywa, czy wiem, że przyjdzie po to tylko, żeby się spić, bo był raz, drugi, trzeci, to go za czwartym razem nie zapraszam zwyczajnie, nie informuję go. Tak. Ten dylemat tutaj dotyczył również właśnie takiej imprezy zorganizowanej, będziemy oblewać, nie wiem, moją pracę magisterską, nie, czy tą dyplomową. Znaczy ja trochę nie rozumiem jakby celu tej imprezy, bo ja wtedy daję jakby możliwość komuś i skoro ja ją organizuję, no to daję też przyzwolenie na to, tak? Nawet aprobuję to, mało tego firmuję, bo to u mnie się będzie działo. Jeżeli ja wiem, że tak będzie, no to już jest chyba, mi się wydaje, sprawa jasna. Ja rozumiem, że No samo nadużywanie alkoholu już jest czymś złym, tak? no o tym mówiliśmy, No sobie właśnie. tam znajdźcie, czy upicie się jest grzechem, Czy nie? upicie się jest grzechem? Jeżeli ja robię to świadomie, celowo, chcę się upić, ja sobie szkodzę na zdrowiu, tak? Jeżeli robię taką imprezę, nie daj Boże, są one jakoś tak cykliczne i na te imprezy zapraszam osoby, gdzie nadużywany jest alkohol, jest to złe. Nawet się może zapowiadają, nie? Że przyjdę tam się tego, No. odreaguję, tam trochę się spijemy i... Bo to raz, że każdorazowe upicie się alkoholem jest szkodliwe. Dwa, systematyczne takie imprezy, silnie nakrapiane, one będą prowadziły w prostym kierunku ku uzależnieniu. A więc mamy kolejny problem, tak? Więc myślę, że niezwykle ważna jest roztropność w organizowaniu takich. Zresztą roztropność. Słyszy się tu i ówdzie i chyba to się pojawia coraz częściej, że są na przykład organizowane różnego rodzaju imprezy i wesela również bezalkoholowe. I ludzie się świetnie bawią. tam. Nie? A więc no, ten alkohol ma być, jeżeli już jest, to pewnym dodatkiem, a nie celem takiej imprezy. To jest w ogóle, mi się wydaje, dość taka sprawa jakoś jasna, nie? No jeżeli ja zakładam, że ktoś przychodzi, to w ogóle ja trochę nie rozumiem, po co ktoś chce się spróć, tak tam, no. Po co impreza, gdzie wszyscy są spruci i nic się... Znaczy ja rozumiem argumenty i tak dalej, ale one A ja nie rozumiem. One są w ogóle nieprzyswajalne przeze No. mnie. Natomiast zorganizowanie imprezy i jakby sprezentowanie komuś możliwości do tego i tam pewnie jeszcze, no ja rozumiem, że może nie cały alkohol organizator przynosi i organizuje, no ale to daje lokum, daje miejsce, daje czas, mówię, chodźcie do mnie, u mnie się możecie tam spić. Nie, no jest to złe, uważam, że jest to grzechem, jest to przyzwolenie na czyjś grzech, jest to sprowokowanie tego grzechu jednocześnie, przyzwolenie na niego, no bo to jest ta cała gama grzechów cudzych, które mi się wydaje, że tutaj, ja uważam, że powinno być odwrotnie, jeżeli ja robię właśnie imprezę z alkoholem, a widzę, że ktoś tam już przesadza, no to chyba między innymi na organizatorze spoczywa odpowiedzialność, komuś, wiesz co, możesz dojść, daj troszkę, nie? Bo to ci zaszkodzi, bo nie wiem, bo potem jeszcze wracasz, bo wstyd, bo zgłoszenie. Bo my znowu nie wyznaczymy jakichś granic, tak? Czy jeżeli co nie wyznaczymy? My nie wyznaczymy. Czy jeżeli organizujemy imprezę, to przeznaczamy, nie będę ile mówił litrów, puszkę jedną piwa, butelkę wina na głowę, na 10 osób, litr. No nie da się tych granic wyznaczyć. Wiemy, tak? wiemy, że każdy może inaczej wypić, każdy może tam, w zależności od tego co ktoś jadł i tak dalej, no to jak w każdej sprawie niezwykle ważna jest cnota umiaru, cnota roztropności. Tak? Ja wiem, kiedy mogę przestać, kiedy powiem stop, bo wiem, że mi zaszkodzi. Nie no, świetnie, jeżeli wiem, jeżeli wiem, że wiem. Jeżeli wiem, że wiem, ale myślę, że wiemy i trzeba tę wiedzę stosować w praktyce.
W sensie, że wiemy, ile możemy. Mój Boże, no to jest... No właśnie, pytanie, czym dla kogoś jest alkohol? Alkohol jest dla kogoś zupełnie oderwaniem się od rzeczywistości, zapomnieniem o wszystkim, no lekarstwem na wszelkie No jest zło. problem, no to wtedy jest problem. Problem choroby alkoholowej, tak, problem szukania okazji, żeby się tego alkoholu napić. No właśnie, i organizowanie w tym celu imprez, tak, no jest na pewno czymś złym. Jeżeli jest to impreza jednorazowa, bo tak jak tam było w pytaniu, czy oblewanie, czy tam opijanie, świętowanie pracy magisterskiej, można świętować oczywiście, ale... No to jest pytanie, czy to jest świętowanie, czy to jest opijanie. No ale jeżeli jest to opijanie i celem jest opicie, no to może ja jestem nie z tego świata, ale no, być na imprezie tylko po to, żeby się upić, to ma sens? No dla niektórych ma. A może chyba, że dla niektórych ma, no. Ale to nie ma zdanie sensu. w temacie, no. Pokój dobro. Pokój dobro.